Im wyższe stanowisko lidera, tym jest większy stres. Bardzo mało jest osób, które mają wszystko poukładane. No i to jest coś, co trzeba odpuścić. Co ciekawego przeczytaliśmy, czy co ciekawego nas inspiruje. To są rzeczy oczywiste, tak jak mówisz, oczywiste oczywistości, które każdy wie i kurde, nikt tego nie robi. To jest ważne, żeby sobie te oczywistości, oczywiste powtarzać. To jest bardzo pragmatyczne, praktyczne i jest to bardzo skuteczne. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rykowski. Dobra, słuchaj Paweł, szybko nagramy ten odcinek, bo nie mam czasu. Na dzisiejszy dzień zacząłem z 50 itemami na liście to do, teraz mam 70. I w sumie każdą rzecz tak dotykam po trochu, ale nie wiem w co ręce włożyć, więc dawaj, nagrywamy i będzie z głowy. Jak się z tym czujesz? No, niezbyt dobrze. Każdą rzecz po trochu, to nic konkretnego nie można zrobić. W ciągu dnia, w pracy, masa rzeczy, połowę się zapomina, drugą połowę się robi źle, potem po pracy znowu. Człowiek jest trochę rozdrażniony, nie ma czasu dla dzieci czy na jakąś rozrywkę. Najlepiej włączyć jakiegoś Netflixa, zjeść trochę chipsów, może jeszcze piwko albo dwa, pójść spać, obudzić się, 2 kawy na start, bo inaczej się nie da. No i cały czas ten kocioł i w pewnym momencie to już jest przesada. No to zarąbiście, słuchaj. I ty tak samo, jak to słuchasz, oglądasz i masz tak samo i się z tym utożsamiasz, to w tym odcinku powiem ci więcej o tym, jak możemy wyciągnąć rzeczy, które są genialnym rozwiązaniem, bo ja mam dokładnie to samo. Powiem ci, Krzysiek, mam dokładnie to samo. Mam pierdyliard rzeczy, totalny chaos, ale w sobie dużo więcej spokoju ostatnio, dużo więcej możliwości działania. Coraz mniej się wkurzam, coraz mniej chodzę taki poddenerwowany, że tej roboty idzie, bo będzie tak, że to nie będzie szło. I najlepsze jest to, gdzie znalazłem rozwiązania, które mi trochę głowę ułożyły, ogarnęły. Jesteś ciekawy, co to będzie? No oczywiście jestem ciekawy i wiem o czym będziesz mówił, bo dzisiaj mamy odcinek z serii Co ciekawego przeczytaliśmy, czy co ciekawego nas inspiruje i zmienia sposób, w jaki funkcjonujemy i porozumiałem trochę, no nie tylko o samej książce, prawda, bo to jest w ogóle filozofia, to jest też ciekawy człowiek, który zajmuje się układaniem nam w głowie różnych rzeczy. Powiedz Paweł, czym się ostatnio inspirujesz, co czytasz, no i porozmawiamy sobie o tym. Jasne, już wam mówię, nawet nie bez przypadku wyszło tak bardzo dzisiaj pomarańczowo, bo przeczytałem ostatnio zarąbistą książkę, gdzie w temat wsiąknąłem niesamowicie bardzo mocno i to jest bardzo dużo analogii potrzebnej dla dobrych liderów w dzisiejszych czasach, czyli książka Shaolin Spirit, człowieka, który się nazywa Shi Hengyi. I Shi Hengyi jest szefem, tak to się nazywa, headmasterem Shaolin Temple Europe, czyli klasztoru Shaolin, można byłoby powiedzieć, w Europie. I tak, takie rzeczy są. Mało tego, jak zacząłem się zagłębiać bardziej, jak to wygląda, jak to działa, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, to się okazuje, że nawet w Polsce, w Warszawie też mamy ludzi, którzy organizują na przykład szkolenia, warsztaty czy treningi właśnie w ramach kultury wojowników Shaolin, bo tam mamy mnichów, buddystów i tak dalej. Także to jest w ogóle bardzo ciekawa filozofia, bo jest bardzo abstrakcyjna, a jednocześnie jest tak mocno ukorzeniona w proaktywności, w efektywności, w rzeczach, które tym dobrym, skutecznym i prawdziwym liderom są potrzebne. Ja tą książkę przesłuchałem w audiobooku, wciągnąłem też dużo materiałów, ponieważ Shi Hengyi to jest człowiek, który też został wyróżniony w środowisku właśnie mnichów Shaolin za promocję ich kultury, stylu życia, nauki i tak dalej. Ma też kilka wystąpień na TEDxach w różnych częściach świata, jak również ma kilka bardzo długich i dogłębnych, konkretnych wywiadów, które polecam, więc też podlinkujemy w opisie. Może temat was zainteresuje, to tam znajdziecie więcej. Od czego, Krzysiek, chciałbyś zacząć? Bo to jest temat bardzo szeroki, jestem bardzo ciekawy, tak żebyśmy złapali się któregoś elementu. Może nie wchodząc bardzo głęboko w tę filozofię, chyba że później to pociągniemy, patrząc na to, jak wyglądają nasze życia, tak? To, o czym powiedziałem trochę w taki przerysowany sposób na początku tego odcinka, to jest codzienność. Znaczy bardzo mało jest osób, które mają wszystko poukładane, działają z celem i zawsze mają tę energię super zbalansowaną. Praca, dom, dzieci, wypoczynek i tak dalej. Są takie osoby, podziwiam je, ale raczej to nie jest większość.
to żebyśmy w ogóle dobrze zrozumieli, co jest nie tak, skąd się to bierze, czemu te nasze życia tak wyglądają, przecież to jest zupełnie nielogiczne. To jest najciekawsze, że my często szukamy takich nowych sposobów na internet po prostu płonie i no, my staramy się tego unikać. Nawet kiedyś nagraliśmy odcinek o clickbaitach, dlaczego clickbaity są złe i staramy się, jak widzisz, też unikać takiej formuły, że teraz dostaniesz x sposobów na nowy sposób na rozwiązanie twoich problemów, czy tego typu podejścia. Bo one są totalnie nieskuteczne, to w niczym to nie działa, nie pomaga, a tak naprawdę tylko sprawia, że głupiejemy w ilości rzeczy, których mamy dostępne, toniemy w ilościach możliwości, a jednocześnie nie realizujemy nic. I to jest kluczowe wyzwanie w życiu dzisiejszych liderów zwłaszcza, ale tak naprawdę ludzi, bo teraz przez to, że każdy ma z nas tutaj tą sobie tutaj wredną zabawkę przy tyłku, 2-4 godziny na dobę, większość społeczeństwa jest od tego uzależniona do tego stopnia, że co chwilę pika, co chwilę są jakieś powiadomienia w pracy, ktoś coś chce, jeżeli zarządzacie zespołem, wystarczy wam kilka osób, teraz każdy ma jakiś problem, sytuacja w projekcie jest taka, że jest chaos jeden wielki, no to naturalnie jest to, co ty mówisz, czyli jest przerąbane, jest chaos, jest dużo pracy, nastawiamy się do tego już w taki sposób, że zaczynamy od tego uciekać, bo jest to złe, męczące, z jednej strony to nam się nie chce, siada nam motywacja, zaczynamy myśleć w ogóle o takim koncepcie jak motywacja, które tak naprawdę możemy sobie wrzucić do kosza, bo nie ma czegoś takiego. My musimy zacząć rzeczy robić, żeby nam się chciało, a nie czekać na Chcieć, coś, żeby robić. co nam przyniesie, słuchaj, że mi się zachce, że teraz będę to robił. Nigdy to tak nie zadziała. Filozofia właściwie wschodnia, filozofia mnichów z Shaolin pod tym względem jest bardzo brutalna. I brutalna do bólu, do tego stopnia, że to jest droga, która jest mega wymagająca i ona jest określona właśnie od strony samodyscypliny, od strony działania. I to jest coś, czego dzisiaj, w dzisiejszym świecie, tak jak mówiliśmy właśnie, że brakuje tej odpowiedzialności, też podlinkujemy ten odcinek, czego brakuje liderom, bo to było turbo ważne i bardzo to się klei, że brakuje tej odpowiedzialności za swoje decyzje, za pracę, za efekty, za wyniki, za sposób działania i za to, co robimy i za ludzi, z którymi zarządzamy, których kierujemy. To w przypadku tego podejścia mnichów Shaolin, tam tak naprawdę najważniejszą rzeczą jesteś ty i to ty decydujesz i to jest obrane ze wszystkiego, obrane właśnie z jakiejś fanaberii motywacji, obrane z tego, że masz milion sposobów na to, żeby zrobić coś i musisz szukać nowych fajerwerek. Nie, to jest tradycja, która ma 1500 lat, 1500 słownie. Dużo, znaczy się kilka pokoleń. A wtedy nie siedzieli na open space'ach w biurowcach, wtedy robili zupełnie inne rzeczy i nie było tak, że się martwią, jak tikety z Jiry dowiozą do końca sprintu. To były zupełnie inne zagadnienia. I co chwilę, właściwie każdego dnia ktoś mógł im wbić siekierę w plecy, czy podciąć gardło, spalić wioskę, ograbić i tak dalej i nie było w tym absolutnie nic dziwnego. Takie to były czasy, więc my czasami myśląc i patrząc na nasz kalendarz wypchany zadaniami i myśląc o tym, że to jest przerąbane, już samym tym myśleniem robimy sobie krzywdę. Musimy się od tego odciąć. Według tej tradycji, która mi jest turbo bliska, bo to jest bardzo pragmatyczne, praktyczne i jest to bardzo skuteczne. Bo kiedy zabierzesz sobie wszystkie takie wymówki, a że mam dużo rzeczy, a że mam dużo zadań, a tutaj się wali wszystko, a że to jest fajne, dobre, złe, przyjemne, nieprzyjemne, nagle dochodzisz do tego, przynajmniej ja doszedłem do tego, że i to daje ogromny spokój, że to nie ma znaczenia. W sensie to jest część naszej pracy, tak to wygląda i to jest bardzo uwalniająca świadomość. Zresztą pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym jeszcze pracując w poprzedniej firmie, chyba dobre kilka lat temu już będzie, nie? Gdzie jesteśmy, że jak jest przerąbane w projekcie, to nie jest, że to jest przerąbane, to jest po prostu nasza praca, to jest specyfika naszej pracy lidera, że problemy zjada się na śniadanie, a im chcemy być lepszym liderem, większą grupą zarządzać, mieć większe możliwości, większą odpowiedzialność, tym większe problemy musimy być w stanie rozwiązać, więc takie warunkowanie tego na zasadzie, że to jest dobre czy złe, takie określanie wagi na zasadzie to chcę, a tego nie chcę, jest już strzałem w kolano, bo to po prostu jest jaki jest. W sensie nie ma czegoś takiego w tym koncepcie wschodnim, właśnie Shaolin, i to jest to, co się przebija bardzo mocno z tej książki, jest to, że rzeczy są jakie są, że albo coś robisz, albo czegoś nie robisz. Nie ma stanu pośrodku. I teraz jak ty sobie weźmiesz tak bardzo brutalnie, obierzesz to wszystko właśnie z tego pierdzielenia, marketingu, bełkotu takiego też coachingowego, no to nagle dochodzi do wniosku, że kurczę, albo coś robię i wiem, dlaczego to robię, albo tego nie robię.
a nie ląduje najczęściej w międzyczasie jeszcze z telefonem i skroluje tam Facebooka, Instagrama, szukając 10 sposobów na coś i najważniejsze, niczego z tym nie zrobię. Bo tej tradycji też jest kluczowe to, że mnisi Shaolin, oni ćwiczą codziennie. Ta kultura jest bardzo mocno wpięta w praktyczny trening, robienie rzeczy, a nie gadanie o rzeczach, nie szukanie, czytanie, doktoryzowanie się w jakichś tematach, tylko przez praktykę, przez uczenie się. Oni konkretnie mają drogę sztuk walki i są skupieni na sztukach walki i to jest ich jak gdyby motyw taki przewodni, który wynika też z historii, z kultury i tak dalej. Ale to jest ta konsekwencja tego działania, że oni nie mówią i nie zastanawiają się, czy się da, czy się nie da, tylko oni robią swoje, czy im się podoba, czy im się nie podoba, czy jest dobra pogoda, ładna, czy zła, czy taka, po prostu robią swoje, mają plan, mają ludzi dookoła, z którymi to robią. Dokładnie wiedzą, po co to robią, mają na to sprawdzone metody i tam jest bardzo duża też taka relacja uczeń-mistrz. Zwłaszcza wy, słuchacze tego, przecież cały Nerd Management powstał dla przyszłych, świeżo upieczonych liderów w IT, dla osób, które chcą wejść w nasze buty i któregoś dnia zarządzać zespołami, całymi organizacjami, zostać CTO, CEO z zarąbistej organizacji technologicznej, być w stanie tym zarządzać, będąc wcześniej dobrym specjalistą i nie zostać beznadziejnym liderem. Ucząc się od kogoś, no to musimy wejść w jego buty i się słuchać. I teraz problem w dzisiejszych czasach, i to ja widzę bardzo mocno w branży rozwoju, w której jestem, branży edukacyjnej, że ludzie skaczą. I teraz nawet zobacz, Krzysiek, jak to jest, nie? Jeżeli nawet mamy nasz podcast, mamy 170 odcinków, to jest 170 odcinek i teraz mamy osobę, która zaczyna się uczyć, jak tym liderem zostać. I teraz usłyszy coś u nas, pójdzie do innego podcastu, tam usłyszy coś zupełnie innego, od osoby z zupełnie innym doświadczeniem, pójdzie później do zupełnie kogoś innego, później pójdzie na jakieś szkolenie oderwane i tak naprawdę nigdy u nikogo nie przejdzie procesu, będzie wskakiwać jak taka żaba, trochę tu, trochę tam, tu coś doczytam, tu coś zobaczę, a tu mi coś jeszcze ChatGPT wyhalucynuje i później mamy takich, kurczę, liderów, którzy są jacy są, to też nie jest ich wina. W ramach całej tej filozofii złapać takie 3 rzeczy, żeby tak się tego przeczytać. Po pierwsze, dyscyplina, konsekwencja i działanie. Żadnego pierdzielenia, żadnego szukania, scrollowania, szukania motywacji, czy się chce, czy ci się nie chce. Druga rzecz, znalezienie mentora, znalezienie osób, od których chce się uczyć, ludzi, którzy mają efekty. I teraz tak jak my na przykład robiliśmy i szkolenia dla ludzi, którzy wprowadzali zmianę, mamy zadowolonych klientów, prowadząc właśnie szkolenia szyte na miarę. Mamy już kilkunastu ludzi w mentoringach, którzy też osiągnęli swoje wyniki, osiągnęli to, co chcieli właśnie przy pracy z nami, bo przeszli z nami też cały proces. To jest coś, co jest ważne, żeby trzymać się tej jednej osoby, sprawdzić tego nauczyciela, mentora, który was może poprowadzić. Nie za to nie musimy być my. Ja wam tutaj nie chcę nic sprzedawać. Chodzi o to, ale możemy. Bo tam jest. Możemy, jak najbardziej. Chodzi o to, że musicie wybrać kogoś, sprawdzić, czy ten ktoś faktycznie wie, o czym mówi, a my jesteśmy praktykami. Ile tam, Krzysiek, tu się dzieje? Już tam ponad 18 lat w IT przerobiłem jako programista, lider, menadżer, scrum master, facylitator, organizator, mówca i tak dalej, i tak dalej. Tego było naprawdę dużo. To już ile? Chyba z 20 parę, nie? No, 20 plus. 20 plus i cały czas robimy dalej to samo, pracujemy z ludźmi, rozwijamy technologię w różnych segmentach, w różnych aspektach, na coraz wyższych poziomach. Więc my sobie nie wymyślamy tego z dupy, bo się przeczytaliśmy 3 książki, tylko przeczytaliśmy setki książek, dlatego, bo potrzebowaliśmy rozwiązań, wdrożyliśmy to w życie, wyłożyliśmy się na tym 150 razy i dzięki temu wiemy, o czym mówimy, bo mówimy na bazie swoich doświadczeń. Ze mną to tak rezonuje, ta właśnie filozofia tej pracy i mistrza, i ucznia, dlatego, że to jest po pierwsze długi proces. Więc jak wiem, że to jest długi proces, to ja się nastawiam, że jak ja chcę się czegoś nauczyć, to wiem, że to będzie trwało. Teraz, jeżeli poruszamy się w obszarach takich, że muszę wdrożyć sobie często nowe nawyki, bo jeżeli budzę się rano, dzisiaj mi się nie chce, jutro mam gorszy dzień, kawy nie wypiłem i mi się nie chce, a jednocześnie muszę coś tam zrobić, bo terminy gonią, no to będziemy się kręcić w kółko. To wszystko musi być wypracowane, automatyczne, z dużą taką dawką takiej samodyscypliny i działania, więc jest to proces. To tak jak idziesz na siłownię, chcesz mieć kaloryfer, przypakować, być mistrzem kalisteniki i zrobić, nie wiem, flagę na przykład, czyli złapać się
na poręcz i się wykręcić tak, żeby, nie wiem, się na tym utrzymać, a masz teraz 115 kilo i nie jesteś w stanie się schylić, no to trochę czasu to zajmie. I to jest też druga taka mocna rzecz, że to jest czas i potrzebujemy kogoś, kto nas przeprowadzi, bo jak chcemy zrobić coś sami, no to sorry, nie da się. I tam też tłumaczę z dwóch powodów. Po pierwsze, człowiek jest zwierzęciem stadnym, potrzebuje innych ludzi i często uczymy się właśnie przez podpatrywanie, jak ktoś to robi. I teraz jeżeli uczymy się przez podpatrywanie, co jest w ogóle kosmicznym konceptem, który sprowadza nas znowu do podstaw funkcjonowania tego świata, czyli uczenia się właśnie od drugiej osoby w praktyce. Najlepszy sposób to jest właśnie, żeby popracować z drugą osobą, która nas poprawi, skoryguje, nakieruje na konkretną drogę i nie da nam odpuścić. I to ja widzę w rozwoju, to ja widzę w treningach personalnych i to ja widzę właśnie w całej tej filozofii, która od tych 1500 lat właśnie w Shaolin działa. I to jest tak niesamowite, bo to jest z jednej strony mega proste, a z drugiej strony jest to turbo trudne i skomplikowane, żeby to wdrożyć. Zobaczcie, drodzy słuchacze i słuchaczki, jak się Paweł podjarał tematem, ale ja to rozumiem, bo czasem jest tak, że trafimy na taką ideę, czy na książkę, czy jakiś materiał, który z jednej strony jest tak oczywisty, tak do bólu oczywisty. Czasem trafiam na jakieś dyskusje na LinkedInie, że to są banały i kto tam, po co czytać tę książkę? No właśnie po to, że to są oczywistości, które po pierwsze warto sobie przypomnieć, po drugie raz to są oczywistości, które się okazuje, że od 1500 lat mnisi z Shaolin stosują, innym razem te same oczywistości stosują jacyś zupełnie inni ludzie, no i my też chcemy stosować, więc to jest ważne, żeby sobie te oczywistości, oczywiste, banał i w ogóle, żeby to sobie powtarzać. Jak to jest, Paweł, z tym banałem? No wiesz, banał to jest taka rzecz, która jest w pudełku i to jest w ogóle fundament całego projektu lokalnych klubów, który organizuję i buduję w tym momencie na świecie. Tych klubów mamy kilkadziesiąt, 23 kluby, gdzie my się właśnie skupiamy na tym, żeby wyciągnąć te banały z pudełka, bo to jest, wiesz, każdy ma zakładkę taką w głowie z napisem banał, takie pudełko. I w tym pudełku siedzą właśnie te wszystkie rzeczy. Trzeba się zdrowo odżywiać, trzeba się wyspać, nie możesz planować ponad miarę, nie możesz przeginać w obszarze jednym konkretnym twojego życia, bo jak przegniesz w pracy, odbije ci się to na zdrowiu, znowu jak przegniesz w zdrowiu, odbije ci się to pewnie, nie wiem, na finansach, na relacjach i tak dalej, wiesz, możesz przegiąć w każdą stronę. I teraz to są rzeczy oczywiste, tak jak mówisz, oczywiste oczywistości, które każdy wie i kurde, nikt tego nie robi. To jest najbardziej wkurzające, frustrujące, a jednocześnie podniecające dla mnie. To jest w ogóle też zarąbista rzecz, że to jest sytuacja, która budzi skrajne emocje i dlatego ten projekt lokalnych klubów to jest coś, co mnie tak mocno kręci i fascynuje i to jest taką radochę z rozwijania tego, mimo że to jest piekielnie trudna rzecz. Właśnie dlatego, że analogicznie do tych mnichów z Shaolin to nie jest dla wszystkich, no bo trzeba wziąć się do roboty. Pod całym fundamentem rzeczy, że jest, jeżeli ty coś wiesz, i kurde tego nie robisz, to znaczy, że teraz potrzebujesz prawdopodobnie kogoś, kto cię weźmie pod pachę, czasem za kudły, czasem życie cię zmusi do tego, że musisz to zrobić i to jest sytuacja, która i tak się pojawi prawdopodobnie. Bo zobacz, Krzysiek, że nawet jeżeli ktoś mówi, że nie wiem, musi zacząć o siebie dbać i to jest case w naszej branży, a tym bardziej na naszych stanowiskach i tak naprawdę im wyższe stanowisko lidera, tym jest większy stres, tym jest większe obciążenie, przeładowanie kognitywne, więcej tematów, więcej ludzi, większa odpowiedzialność, więc wyłożyć się na tym, nie będąc przygotowanym, pójść w używki, pójść w jakieś takie grube problemy zdrowotne na czele z zawałami i tak dalej, wśród liderów, menadżerów, dyrektorów, to nie jest, sorry, ale nic dziwnego. Statystycznie jest to naprawdę, kurczę, plaga, więc z tym przeginać nie ma problemu. I my to wiemy, że trzeba o siebie zadbać i teraz, kurde, trzeba to zacząć robić. No. To była krótka przerwa reklamowa klubów Pawła. Link znajdziecie w opisie do odcinka, a ja Ci, Paweł, wyślę fakturę. Natomiast podsumowując z tego, co mówisz, to moim zdaniem takie najważniejsze rzeczy, które warto sobie wyciągnąć, przede wszystkim damy Wam linka do tej książki, ale też na przykład do nagrania na YouTubie można sobie za darmo przesłuchać ten temat. Pierwsza rzecz, takie podstawy warto sobie odświeżać raz na jakiś czas, bo to są właśnie te banały, te podstawy, których nie stosujemy. Przede wszystkim takie skupienie, żeby w pewnym momencie przestać w dzikim szale od 6 rano do 23 i pędzić.
tylko się skupić. Zaczynamy właśnie chociażby od komórki, to już mówiłem kilkakrotnie, zarówno ja, jak i wiem, że Paweł też korzystamy z wszelkich wyciszeń powiadomień, z aplikacji, które blokują jakieś tam social media albo po prostu odinstalowujemy to i to powoduje, no, że trochę powstrzymujemy te takie odruchy codzienne, żeby po prostu marnować ten czas i ładować sobie tę papkę od samego rana. Z drugiej strony też taka akceptacja tego, co się dzieje. No, jeżeli na przykład jestem szefem, pracujemy w firmie nad jakimiś projektami, to warto sobie zdać sprawę, że taki jest charakter mojej pracy i jeżeli będę miał do czynienia właśnie z trudnościami, z problemami, to jest coś, co mnie rozwija, to jest coś, co powoduje, że będę lepszym szefem, że będę miał większe doświadczenie, może więcej zarabiał w przyszłości, albo przynajmniej będę mógł innym pomagać po prostu. Czy jeżeli, nie wiem, zdecydowałem się mieć 5 dzieci, no to taka jest natura, że te dzieci wchodzą na głowę, no to jest naturalne, trzeba sobie znajdować jakiś sposób radzenia z tym. I tutaj właśnie przechodzimy do tego, z jednej strony wiedza, czyli skupienie się na tym, żeby zebrać tę wiedzę. Można to oczywiście samemu, ale szukając kogoś, kto nas wesprze, kto nam zorganizuje te ćwiczenia, czy to trener na siłowni, czy mistrz w zakonie Shaolin, czy po prostu jakiś mentor, nauczyciel, starszy kolega czy koleżanka i potem po prostu robienie tego, rozwijanie się, ale też nie tak, że właśnie konsumuję tutaj 5 książek tygodniowo, tylko bardziej, że uczę się czegoś, od razu to wdrażam, nauczyłem się i to mnie wzbogaca. Mieliśmy dużo odcinków o tym i często mówiliśmy, że to też są narzędzia jakieś, zależnie od tego, co kto oczywiście potrzebuje. Na przykład dla mnie świetną rzeczą są listy to do, kalendarz, notatki, wszelkie rzeczy, które powodują, że nie muszę o tym myśleć. Oczywiście nie wszyscy tego potrzebują. Paweł to robi inaczej, prawda? Ty masz post-ity wszędzie porozklejane po całej okolicy. Trzeba sobie znaleźć ale po prostu. Jak się zaczyna robić tego dużo, to później się też łapie na tym, że jest kolejna rzecz, która właśnie się przydaje. To mogę ją od razu tutaj wtrącić do tego podsumowania, bo to jest też bardzo istotne, czyli to podejście do odpuszczania, bo to jest rzecz, której nas nikt nie uczy. Tak. Absolutnie nic nas tego nie uczy. Nawet to jest też ciekawe, że ludzie ze wschodu ogólnie, bo to jest jakby cała taka kulturowa część w Azji związana właśnie z różnymi odłamami buddyzmu i tak dalej, i tak dalej. Tu nie chcę wchodzić, wiecie, w filozofię i tak dalej, ale oni mają takie fajne określenie na Europejczyków czy ludzi ze Stanów, że no my jesteśmy jak takie małpy w gorącej wodzie kąpane, taki małpi mózg, który po prostu skacze jak ta małpa. Cieszy się na wszystko, zobaczy banana i już chce tam lecieć albo trzeć. No i coś w tym jest po prostu, bo to my też się rzucamy na wszystko. Nikt nas nie uczy też, jak rzeczy się pozbywać, rzeczy odpuszczać, bo to też jest po części o minimalizmie, o tym, jak rzeczy wpływają na nas, żeby się ich po prostu pozbyć. Czyli jak mamy dużo tych zadań, mamy dużo to-do list, dużo narzędzi, to może trzeba wziąć takie, jak też był odcinek z Jarkiem Burdą, też podlinkujemy tutaj w opisie, gdzie z Jarkiem my mieliśmy taki rytuał, gdzie dosłownie raz na pół roku się śmieliśmy, to teraz mieliśmy to wbite w kalendarz, bierzemy siekierę, bierzemy nasz backlog i tniemy o połowę. Czyli wszystko, co tam było, wszystkie pomysły w backlogu na kiedyś tam, po prostu odcinaliśmy, bo nie miało to najmniejszego sensu i to jest też ważna rzecz, która tutaj świetnie pokazuje, że no musimy się nauczyć odpuszczać, że no to nie jest nasze, w sensie jak się przywiążemy do taska, czy w ogóle jak się przywiążemy do obowiązku swojego, że przecież my zrobimy najlepiej, nie? Przecież to jest tak, że no kto zrobi to dane zadanie, daną rzecz tak dobrze jak my, no tylko my. Nie możemy tego oddać. Ktoś to na pewno spierdzieli. No i to jest coś, co trzeba odpuścić. To jest coś, co trzeba zostawić, oddać, zdelegować. Trzeba się odkleić od tego i emocjonalnie, i czasowo najzwyczajniej w świecie, żeby to po prostu oddać, zdelegować poprawnie, dać ludziom, zaufać ludziom, że zrobią swoją robotę, a jeżeli nie zrobią, to po prostu tego nie zrobią. I inni ludzie są innymi ludźmi, na to nie mamy absolutnie wpływu i musimy akceptować tę sytuację, którą jest, bo czy wiecie, czy ktoś zrobi swoją robotę, czy nie zrobi, od was to nie zależy. Nie ma znaczenia tak naprawdę cokolwiek wy byście zrobili, no bo to jest po drugiej stronie. Później liczy się tylko wasza reakcja i teraz jeżeli jesteśmy jak te małpy, czy jesteśmy początkującymi liderami, to albo wchodzimy w mikromanagement, albo co gorsza, zamiast dać konstruktywny feedback, o którym też sporo mówiliśmy, to wchodzimy w jakieś takie emocjonalne zagrywki, czy na przykład wkurzamy się na ludzi, nie mówiąc już o tym, że nie wiem, ktoś się na was drze, bo jest na przykład niedojrzały emocjonalnie i na przykład
przykład nie powinien w ogóle zajmować stanowiska zarządzającego, nie powinien być menadżerem, nie powinien być liderem, bo po prostu nie jest w stanie emocjonalnie tego dźwignąć. To są takie rzeczy, których trzeba się nauczyć. Żeby się nauczyć, jest tylko jedna droga. Trzeba to ćwiczyć w praktyce, trzeba to zaakceptować i robić, aż się zrobi. I to nie jest książka do przeczytania, kurs do zrobienia, czy wiecie, szkolenie do wykupienia na miesiąc, czy na najbliższy kwartał, czy cel do odhaczenia, bo to jest takie, dlaczego ja na przykład mniej używam to-do list, bo to jest taka trochę pułapka, nie? Że to jest cel, odhaczam cel, dobra, zrobione i bach, nie? I w kontekście teraz rozwoju, w kontekście nawyków, w kontekście przekonań, w kontekście stylu życia i w ogóle planu dnia, rozłożenie tego planu dnia, takich nawyków, to nie ma czegoś takiego, że ja to odhaczę, nie? Że wiesz, zrobię. Ja już parę razy zrobiłem tak, że wiesz, odhaczyłem sobie cel zdrowotny na przykład na wadze, po czym ta waga do góry, bo cel zrobiony, odhaczony, można zapominać, później to się olewa, człowiek się rdzewieje i wraca do starych nawyków i tak dalej, to nie działa, nie? Więc to są rzeczy, które się wdraża na całe życie i to jest też niesamowite, jak wy zobaczycie tą książkę, z jaką i dedykacją i świadomością, że oni tak naprawdę wchodzą w dany temat, w dany trening, styl życia, styl funkcjonowania, działania na całe życie. W sensie najlepszy czas na wdrażanie nawyku jest na zawsze, no bo co? Powiesz sobie, no przez miesiąc nie jem cukru, czy przez tydzień chodzę na siłownię, no to się kończy zawsze w taki sposób jak zawsze, wszyscy to znamy doskonale, więc jeżeli ustawiamy sobie swój styl życia, swoje nawyki, które chcemy mieć mając lat 20, 30, 80, 150, to nagle nie ma problemu. Słuchajcie, zobaczcie jak Paweł się jara. Więc to jest zdecydowanie coś, co przede wszystkim zapoznajcie się, a po drugie, jeżeli chcielibyście pogadać czy poodbijać jakieś myśli, to wiecie, gdzie nas, a w szczególności Pawła znaleźć. A tymczasem Paweł dosłownie w 3 zdaniach, co nasz słuchacz, nasza słuchaczka może zrobić już teraz, już jutro, żeby pójść w ślady mistrza z Shaolin. Po pierwsze, odpuść. Jeżeli coś cię gniecie, coś cię wkurza, coś cię denerwuje, daj sobie spokój. Musisz się zastanowić, czy masz na to wpływ, czy nie masz. Jeżeli nie masz na to wpływu, to jest odpowiedzialność kogoś innego. Nic z tym nie zrobisz. Rób tak, żeby było dobrze. Czy pada deszcz, czy nie pada deszcz, po prostu rób swoje. To, co na pewno możesz zrobić, to rusz tyłek. Zadbaj o siebie. Ja wstawiłem sobie, teraz to akurat siedzę, ale wczoraj na przykład pracy przeszedłem ponad 8 km na bieżni podbiórkowej, postawiłem sobie bieżnię, bo te ćwiczenia fizyczne, to właśnie cała kultura Shaolin jest tym, żeby się ruszać. Że o ciało trzeba zadbać, bo jak nie zadbasz o ciało, masz przerąbane. Czyli to jest takie fajne powiedzenie, że my mamy tysiące problemów, ale jak będziemy chorzy, to mamy tylko jeden. I coś w tym jest, więc jak o siebie nie zadbamy, a kurczę, mamy branżę dedykowaną do tego, żeby być grubym, spasłym, niemobilnym, mieć problemy ze wszystkim i tak dalej, więc albo się zaopatrz w budzik i nastaw sobie przerwy i po prostu rusz tyłek od tego krzesła. Zrób to nawet od razu dzisiaj, wstań, przejdź się, rozciągnij się i to jest piekielnie ważne i wbuduj to sobie w rutynę dnia. Nie musisz od razu kupować stojącego biurka, bieżni i tak dalej, wystarczy po prostu się ruszyć, wyjść na spacer, ogarnąć się jakkolwiek. Bo często się okazuje, że też nie potrzebujesz żadnej, nie wiem, siłowni, sprzętu i tak dalej. Rusz się i wdróż takie ćwiczenia, które zaproponowane też są na przykład w tej książce. Zobaczysz dlaczego, nie będę ci już więcej spoilerował, warto to naprawdę przeczytać czy przesłuchać. I trzecia rzecz, którą myślę warto zrobić, to podjąć decyzję. Co ja chcę w życiu robić, dlaczego chcę to robić, czyli tu się kłania słynny Laska, którego już na kilku prezentacjach prezentowaliśmy, czyli musisz sobie zadać jedno zarąbiście ważne pytanie, co ja chcę w życiu robić, zacząć to robić i nie odwracać się w tył, bo to przebija się przez całą książkę, o tym jest też cały rozdział o tym i dlaczego tak, to warto to naprawdę przeczytać. Są 2 błędy. 2 błędy we wszystkim, co robimy, w byciu liderem, byciu menadżerem, w drodze do awansu, budowaniu ścieżki kariery. Są 2 błędy, które możesz popełnić. Pierwszy taki, że nie wejdziesz na tą ścieżkę, nie zaczniesz tego robić, a drugi, jeżeli tam wejdziesz, to nie pójdziesz do końca. I z tym przesłaniem was już zostawię, wdrażajcie. Jeżeli chcecie zostać dobrymi liderami, oglądajcie, subskrybujcie Nerd Management. Dzielimy się już ponad 5 lat wiedzą dla przyszłych, świeżo upieczonych liderów, menadżerów, właśnie żeby z was zrobić zarąbistych menadżerów, a nie, kurczę, beznadziejnych liderów, którzy po prostu sprawiają, że w firmie się nie chce pracować. Swoją drogą miałem ostatnio kilka takich feedbacków od różnych ludzi, że kurczę, mój szef to kretyn, po prostu muszę zmienić pracę, więc nie bądźcie takimi ludźmi.
ludźmi, zadbajcie o siebie. Dodałbym tylko tyle, że jeżeli chcielibyście z nami pogadać, chociażby właśnie w takiej relacji mistrz-uczeń, to zapraszamy na nerd.management/konsultacje. Tam jest taki formularz, który możecie wypełnić. A tymczasem bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie. No i widzimy się za 2 tygodnie we wtorek o 8:00. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!